Cześć, witam Was serdecznie u mnie na warsztacie. Dzisiaj taki krótki filmik o pierwszych testach. Już jest po pierwszych testach moja nowa kamerka endoskopowa, bo wcześniej miałem inną, już przerzucam na przednią kamerkę, pokazuję Wam. Starą miałem taką, jakąś taką kiedyś za 300 kupioną, marketóweczka, chyba z 8 mm albo więcej końcówka, no i mały bardzo obraz. Przyciski trochę się popsuły, puściłem shorta jak je naprawić, WD-40 załatwiło sprawę, przyciski działają, kamerka sprawna, no ale bardzo niewyraźna, stara, gruba końcówka, no już taka była mało przydatna, aczkolwiek nieraz do czegoś się przydaje. No i zakupiłem sobie taką już bardziej bajerancką z dużym monitorkiem i jakim atutem, a właściwie dwoma atutami tej kamerki jest przede wszystkim jej grubość, czyli końcówka kamerki ma grubość 3,9 mm, a w zasadzie ci sprzedawcy trochę oszukują, bo miejsców miarka pokazuje tak mniej więcej 4, no ale nie będziemy tu 1/10 się z nimi targować. Kamerka jest bardzo cienka. No i druga zaleta, tu mamy takie pokrętło i możemy tą końcówkę, tą kamerkę po prostu, jak patrzymy sobie teraz w denko na przykład tłoka, możemy sobie obrócić końcówkę i sobie oglądać na przykład zawory. I tak na przykład to wygląda. Oczywiście obraz będzie trochę gorszy na filmie i zobaczcie, tutaj mamy, oczywiście zobaczcie, przy okazji, korzystając właśnie z okazji, mam wyjęte świece żarowe i korzystając z tej okazji po prostu postanowiłem sobie sprawdzić, czy ona faktycznie wejdzie przez te świece. No i rzeczywiście przez świece żarowe bez problemu wchodzi, zobaczcie. Także to jest fajny motyw. Oczywiście, tak jak mówię, obraz jest troszeczkę gorszy. Zobaczcie, widać końcówkę wtryskiwacza, widać zawory. Teraz mam kamerkę obróconą właśnie do góry, czyli ten kamerka jak jest do przodu, to ona jest w tej chwili zawinięta do siebie. Zaraz ją wyjmę i Wam pokażę. Jak ją wyjmę oczywiście, bo słyszałem, że niektórym zostają te kamerki. Teraz mamy chyba obraz już do dołu. O, odsunę. No tak się trochę... Znaczy jeszcze przesunę troszeczkę. Dobra. No i to by był tłok. Coś mi tu światło odbija. Aha, dobra. Może za dużo światła. Powiem Wam tak. Generalnie obraz w tej kamerce, teraz to mogła się w ogóle zabrudzić ta kamerka z tego co widzę. Wcześniej jak patrzyłem, to widać normalnie hon, widać szczegółową, być może ona się trochę zabrudziła albo mi odbija teraz światło. O, zobaczcie, czym bliżej po prostu ta kamerka fajnie działa z bliska. Ona z daleka niestety jest to pewnie mała matryca i zobaczcie, tu widać tłok, widać połączenie, cylinder. Widać nawet te paproszki. Te paproszki, które po odkręceniu świecy żarowej, które powpadały. To są takie białe paproszki. Po prostu taki jakby nagar. Może widać to dokładnie, bo to odbija światło. Nie wiem, czy jakbym nie zmniejszył. O, teraz zmieniam położenie. Teraz tu jest zdjęcie. Kurde, zapomniałem, którym to się mało używam. A, tu jest światło, dobra. Mamy 3, 2, może wezmę na 2. Coś mi się wydaje, że ona się chyba zabrudziła mi w środku, bo umerałem. W każdym bądź razie naprawdę przydatne urządzenie. Załatwiła mi już jedną fajną robotę, zrobiła z wyciekiem oleju, gdzie nie było dostępu. No zobaczcie, z bliska ładnie hon widać. Z tym, że mówię, przed tym jak zacząłem nią kręcić, ona być może się trochę przebrudziła. No w każdym razie inaczej obraz oddaje na pewno, powiem Wam tak, na pewno w telefonie dużo gorzej odbija po prostu ekran. W rzeczywistości ten obraz jest dużo lepiej widać. O, widzicie? Nie mogę jej wyjąć. Tu trzeba bardzo ostrożnie z tą kamerką, żeby ją wyjąć. Pokręcę tym. O, widzicie? Wyszło.
I pokażę Wam, jak to fajnie działa, jaki to jest przydatny patent. Kiedyś tego nie było, no nie było takich kamerek, ale też nie było takich trudnych awarii z samochodami. Zobaczcie, ona sobie, można sobie ją obkręcać o więcej niż 180 stopni, tak na dobrą sprawę. I uwierzcie mi, że dużo lepiej właśnie widać na ekranie bezpośrednio niż tak jak ja Wam nagrywam, bo odbija trochę. Kiedyś właśnie mnie to dziwiło, jak oglądałem filmiki, także dużo lepiej wygląda w rzeczywistości ten obraz niż tutaj. No mówię, zaletą jest zarąbistą, że wchodzi właśnie w drobne szczelinki. Ja wziąłem z takim dłuższym przewodem, dlatego ona drożej mnie kosztowała, już nie pamiętam, albo 800, albo 900 zł. Prosto, oczywiście wiadomo, od naszych przyjaciół Chińczyków, bo jest to chiński sprzęcik. No i 2 metry przewodu. Generalnie zastanawiałem się, czy ten przewód nie jest za długi, bo on teraz się plącze. Ale być może kiedyś ta długość się przyda. No, na pewno, jeżeli chodzi o długość przewodu, to ma swoje dwa jakieś tam i plusy, i plus, i minus ma, tak? No bo niestety ten przewód się kurde plącze, niewygodny jest, on jest cieniutki bardzo. Ale z drugiej strony może się trafi kiedyś jakieś takie miejsce, gdzie tego przewodu trzeba będzie więcej, więc zawsze jest lepiej mieć więcej niż mniej. No kamera oczywiście robi zdjęcia, robi filmy, 3 poziomy podświetlenia. Tu kartę SD nawet jakąś dużą włożyłem, więc dużo się zmieści. Generalnie ja nie jestem tam specjalistą od elektroniki, nie jest to jakaś tam super, hiper recenzja, aczkolwiek uważam tego typu kamerkę właśnie z takim pokrętłem, to już niezależnie jaką kupicie, nie? Bo podejrzewam, że te wszystkie chińskie kamerki, one będą podobnej jakości. 3,9 mm, o tyle właśnie to jest taki plus, że wchodzi Wam przez świece żarowe, czyli możemy sobie obejrzeć ten cylinder, stan po prostu tego silnika od środka. Możemy wiele rzeczy fajnych sprawdzić. Mamy duży ekran, w miarę czytelny, kolorowy, teoretycznie w HD, ale tak jak mówię, ta kamerka jak gdyby oddaje, pokazuje. O, zobaczcie, nawet napisy winu, nie? To już lepiej widać, ale tak jak mówię, że lepiej dużo to widać na żywo niż przez telefon. Także kamerka z daleka oczywiście ona nie ma takiej jakości, ona działa tak od kilku centymetrów, nie? Także na pewno trzeba troszeczkę też się pobawić, wymaga to doświadczenia, żeby jak wkładamy w ten cylinder, żeby tam trochę pogmerać i to ładnie wszystko obejrzeć. Ja tu robię jedną ręką obsługiwałem kamerkę, drugą telefon, więc akurat no nie jest to zbyt proste, żeby Wam to pokazać, aczkolwiek w dzisiejszych czasach na warsztacie uważam, że tego typu kamerka, właśnie tego typu sprzęt ratuje naprawdę życie. No i bez tego nie ma diagnostyki. No i to tyle. A czy ten sprzęt się sprawdzi? Nie jest to taka do końca recenzja. Ja Wam pokazuję użyteczność tej kamerki, jak to działa i że wchodzi właśnie przez świecę żarową. A jak ona się sprawdzi dalej? Na razie to sprzęt ma może ze 2 miesiące, Także jeszcze jest w fazie testów, więc nie powiem jak to jakościowo. Widać dobrze, działa. Nie jest to jakieś mega drogie, nie jest to jakieś mega niedostępne, także no mi się wydaje, że dużo droższych narzędzi kupujemy na warsztaty, a naprawdę przy samochodach, gdzie nie mamy naprawdę dostępu, jest narąbane tego wszystkiego, tego sprzętu, EGR-ów, DPF-ów, całej tej recyrkulacji, ekologii, tam jest tak ciasno i ostatnio takie auto właśnie robiłem i dzięki temu właśnie, dzięki tej kamerce, ale też dużej jakby upartości, bo tam było bardzo ciężko dojść, trzeba było kilka razy silnik myć, dzięki właśnie tej kamerce doszedłem z takim bardzo, bardzo poważnym wyciekiem, z którym nikt nie mógł sobie poradzić i z pomocą tej kamerki, no aczkolwiek wiadomo, narzędzia to są tylko nasi pomocnicy. Także to tyle. Chciałem kilka słów powiedzieć. Nie jest to, mówię, nie namawiam do kupowania tej, aczkolwiek chodzi mi o właśnie 3,9 mm. Jest kilka chyba takich producentów tych kamerek. Aczkolwiek to wszystko jest pewnie w 99% w tych kwotach do 1000 zł to Made in China. Także polecam taki sprzęt, na pewno Wam to pomoże w diagnostyce. Jaki kupicie, jaki wybierzecie, Wasza sprawa. Przydaje się, wchodzi w świecę żarową, także w ciasne szczelinki gdzieś to wsadzicie. Główka obrotowa, więc naprawdę na dużo rzeczy jesteście w stanie tym zdiagnozować i zaobserwować. Dziękuję, zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, cześć.